Daszbur. Słuchajcie, witamy w kolejnym odcinku, w kolejnym wyjściu w pięknie zaśnieżonej górskiej Kniei. Pięknie jest. Jest pięknie. Mariusz zostaje tutaj, a my jedziemy dalej. Jeszcze broni nie wyciągnąłem. Jedziemy dalej drogą. Będziemy... Mariusz, mów, na co polujemy dzisiaj. Dzisiaj polujemy na jelenie, byki, cielęta i dziki. No i może jakiś lisek. Tak jest. Polujemy z podchodu. Ja z Michałem pójdę od drugiej strony. Mariusz zostaje tutaj. No i będzie sobie pilnował drogi. Poniżej nas jest kto? Łukaszek. Łukaszek. Tak jest. I Łukaszek też tam pilnuje przejścia jednego. Słuchajcie, Powinien być duży ruch, bo wczoraj jeszcze było zielono. tak. Dzisiaj jest biało, także jest rewelacja. Śniegu jest około 20 cm. Zobaczycie później. Dobra, nie przedłużając, bo jeszcze mam do przejęcia kawałek. Dokładnie. Ty tu, Mariuszek, pilnuj przez każdego przejścia I co? No i niech knieja darzy. i połamania. Łamy strzelbę. Później masz jeszcze sprawę do załatwienia na antenie. Ale to później. A to poczekajmy chwilkę. Dobrze. My je ruszamy dalej. No i dojechaliśmy, słuchajcie. Stawiamy tu samochód. Idziemy w dół. Ja sobie załaduję broń. Z racji tego, że polujemy naprawdę w górach, słuchajcie, wziąłem kiplaufa z tego względu, że było lekko. Osłony nie ściągam. Sypie śnieg, ściana śniegu, lornetka. Widzicie, ubrałem się na biało, więc będziemy powoli schodzić z Michałem w dół i będziemy patrzeć, co się dzieje. Zwierzyny spodziewamy się z dołu do góry. Optymistyczne było to, że jadąc tutaj cały czas pada śnieg. Nie było świeżych przejść. Mariusz został niżej jakiś kilometr, może 1,5 kilometra. Ja jestem wyżej, a tam jeszcze całkiem nisko jest Łukasz. Dobra, nie będziemy tu demagogii prowadzić, bo to nie ma sensu. Idziemy powoli w dół, patrzymy, obserwujemy prawą stronę. Ta zwierzyna z lewej strony na prawą to jest mało prawdopodobne, ponieważ ciąg zwierzyny jest tutaj. Z reguły, jak kręciliśmy materiały, co 2 cielaki strzeliliśmy z Mariuszem, to byliśmy na szczycie tej góry. Tam jest druga droga, zwana Wiecznością. Teraz jesteśmy na drodze, która się nazywa Droga Wreda. Jesteśmy niżej, na Wieczności są nasi koledzy z koła, więc my przyjechaliśmy sobie niżej. Zimno, wieje, tak jak zima powinna wyglądać. Czapka jest, sprzęt pastorał, słuchajcie, już sobie naszykowałem. Nie będziemy tutaj się rozczulać, tylko powolutku schodzimy i obserwujemy. Później Wam pokażę fajny preparat, słuchajcie, do czyszczenia optyki. Bardzo, bardzo dobry, który ja używam do czyszczenia, ale to Wam później powiem. Dobra, Mariusz ma jeszcze sprawę do załatwienia na antenie. Myślę, że dzisiaj załatwi. Dobra, nie przedłużając, schodzimy w dół i wypatrujemy. Mnie interesuje byk i dzik. Cielaka już nie mam, tu został ostatni jeleń cielak został do strzelenia, a bardziej liczymy na byki, ewentualnie na jakieś kabany. Dobra, ruszamy na dół. Przeszliśmy kawałek.
kawałek, z 700 metrów. Na razie nie było żadnego wyjścia z wieżyny do góry. Nawet po naszych śladach. Jadąc autem też oczywiście patrzyliśmy. Staniemy w takim miejscu, że trochę lepiej widać. Jest rzadszy trochę las. Jakby się coś dołem przesuwało w prawo lub w lewo, to mamy możliwość manewru. Ale ogólnie to powiem wam, że chyba ta zima też zaskoczyła nie tylko drogowców, ale zwierzynę, bo nie ma zbyt dużo przejść. Jakieś tam pojedyncze przejścia były, jak jechaliśmy autem, ale bez szału. Później sobie porozmawiamy na temat polowań zbiorowych, które już dobiegły końca w większości kół, gdzie jeszcze pędzą do końca stycznia. Ponieważ pojawił się taki artykuł braci mojego znajomego, mojego kolegi, którego było mi dane gościć nawet u mnie w domu. Z artykułem po części się zgadzam, a po części nie. Artykuł się ukazał w braci. Napisał go kolega Grzesiek. I na ten temat chciałem z wami porozmawiać, bo to taki temat dosyć drażliwy, choć grupa podkładaczy w Polsce, bo ten artykuł dotyczy głównie podkładaczy, jest niezbyt liczna. Nie wiem, czy mamy takich naprawdę podkładaczy zawodowych, że tak powiem, takich profesjonalnych, może 100 w naszym gronie. No, nie mam zielonego pojęcia, ale to sobie zrobi się już widno. W jakim trybie nagrywam, Michał? W dziennym. W dziennym. No, możesz sobie zobaczyć. Spoko. Jest takie- O, okej. Także słuchajcie, później sobie porozmawiamy na temat tego artykułu. Kto nie wie, o czym mówię, odsyłam was do braci. Tam możecie go znaleźć. Ale to jeszcze chwila. Na razie jeszcze popolujemy, a później przyjdzie czas, żeby stanąć i pogadać. Na razie nie było nic. Idziemy dalej. No i co? Przeszliśmy kawałek, nie mały, myślę, że około 2 km. Nic. Słuchajcie, nic. Tu już nie chodzi nawet, że nic nie widzieliśmy. Było świeżego przejścia. Albo ta zwierzyna została na dole, albo jeszcze nie weszła do góry. Trudno powiedzieć. Kamera wam tego na pewno nie odda, ale tutaj jest pionowa ściana w dół. Widoczność mamy naprawdę fajną. Za nami pionowa ściana do góry. My jesteśmy na drodze na tak zwanej stokówce. No ale niestety nic tu nie było. Ani jeleni, gdzie jelenie powinny być, ani tym bardziej dzików. Nie wiem. Ani świeżego tropu, przejścia. No nic, po prostu nic. Wydaje mi się, że tam daleko na początku był strzał. Pewnie strzelał albo Łukasz, albo ktoś tam jeszcze wyżej. Nie wiem, ale jakiś tam strzał daleko padł. Moi drodzy, pogadamy sobie trochę na temat artykułu, co wam powiedziałem wcześniej. Ja tutaj patrzę, będę spoglądał, słuchajcie, czy nam się jakaś zwierzyna nie pokaże, więc nie będę cały czas patrzył w kamerę. Grzesiek napisał artykuł odnośnie podkładaczy i zachowania co niektórych podkładaczy w miocie. Musimy zacząć od tego, jaka jest rola podkładacza. Na dzień dzisiejszy, myślę, że tak z tego co ja obserwuję, 4-5 lat stworzyła się jakby grupa osób, które podkładają psy na polowaniach zbiorowych, ale podkładają je odpłatnie. Dla mnie rozwiązanie bardzo dobre, uważam, że jedno z lepszych, rewelacyjne bym powiedział, dlatego że jeżeli psy są przygotowane profesjonalnie, mają kamizelki, mają GPS-y, są to psy opolowane, które biorą udział
już nie w kilkunastu, ale w kilkudziesięciu zbiorówkach na sezon, ponieważ oni nie podkładają tylko weekendami, ale również na OHZ-ach podkładają w tygodniu, no to te psy wiedzą, po co idą w miod. Ale czy tak jest zawsze? No chyba nie do końca. Niektórzy robią to tak, że zwęszyli tutaj biznes, że można po prostu zarobić trochę grosza i biorą byle jakie psy. Natomiast dobrzy podkładacze, ja znam kilku dobrych podkładaczy, znam Patryka, znam Irka, Marcina, Remika, chłopaki, z którymi ja miałem przyjemność polować kilka lub kilkanaście lat, tak? Ja stałem na linii, oni pracowali w miocie. I wyspecjalizowali się w tym, że mają psy no naprawdę dobre, tak? I najważniejsze, po co podkładacz idzie do miotu? No podkładacz idzie po to do miotu, żeby wypędzić głównie dziki, tak? Jelenie również, ale umówmy się, że głównie podkładają psy na dziki. Mioty są różne. U nas w górach to są naloty bukowe, bardzo gęste, modniki świerkowe. No bez psów no praktycznie jest to niemożliwe, tak? Jeżeli chodzi o dziki. Jelenie oczywiście się na ganka ruszy, natomiast dziki to jest problem. I powiem Wam, że oczywiście dziki nauczyły się też walczyć z wilkami, więc wilków mamy coraz więcej, to jest coraz większy problem. Fajnie, że ten odcinek o wilkach Wam się podoba, który był jeden z poprzednich. No ale dziki też się nauczyły z wilkami walczyć, a dla dzika wilk i pies no to jest praktycznie to samo, tak? Więc one, że tak powiem, są oporne w miocie. Bardzo często tną psy, no różnie się to kończy, no ale to zmiany w łowiectwie, zmiany w terenie, w łowisku spowodowały to, że dziki również się nauczyły bronić przed wilkiem i przed psem. No i teraz taki podkładacz, który wejdzie w miot, no to jego zadaniem jest wygonienie dzików z miotu na linię myśliwych. Psy muszą pracować o tyle ciekawie, że one powinny wypchnąć zwierzynę na linię, po czym wrócić do miotu. Oczywiście są sytuacje, kiedy jest postrzałek, ktoś na linii strzela, trafi dzika czy jelenia w bieg na miękkie, no to nie ma psa, który za takim postrzałkiem nie pójdzie, tak? No, to jest logiczne, ale psy nie powinny iść, nie wiem, 5 km dalej i później jest 2 godziny jeżdżenia po lesie, szukania psów, bierzemy Garmina, patrzymy, gdzie te psy są. Nie o to w tym chodzi. Ale są też różni podkładacze i Grzesiek tutaj w tym artykule, z czym się zgodzić nie mogę, wrzucił wszystkich do jednego worka. Bo są podkładacze, którzy pracują na sukces wszystkich myśliwych, uczestników polowania, ale są tacy, którzy wchodzą w miot. Sam byłem na takim polowaniu, gdzie podkładacz strzelił sobie w środku, w miocie 6 dzików. No, podkładacz nie idzie po to, żeby tam robić, żeby sobie sam sobie polował ze swoimi psami, tylko idzie po to, żeby osiągnąć sukces wspólny, czyli myśliwi na linii i podkładacze w miocie. Więc czy to jest, że tak powiem, prawidłowe zachowanie podkładacza? No absolutnie nie, moi drodzy, no nie możemy dopuścić, tutaj kieruję to szczególnie do zarządów kół, nie możemy dopuścić do tego, że podkładacze robią w miotach co chcą, bo jeżeli macie polowanie dewizowe, macie polowanie komercyjne, ktoś płaci za to kasę, przyjeżdża na polowanie, a podkładacz w miocie robi połowę pokotu, no to nikt do Was więcej nie przyjedzie. To jest tak samo jak rozmawiałem z chłopakami po tym artykule, to jest tak samo jak można sobie założyć termo na broń za 20 000, pojechać w teren, strzelić 1 czy 2 dziki, wypatroszyć, odwieźć do punktu skupu, nie wiem czy na użytek własny zabrać, albo jeździć całą noc i strzelić 7, bo tyle mam w odstrzale. No nie o to w tym chodzi. Więc z podkładaczem jest tak samo. Jeżeli on wchodzi do miotu, pamiętajcie, że jeżeli będzie 2 podkładaczy, no to jeden może mieć broń. Jeżeli on strzeli dzika w miocie, nie jestem za tym, żeby strzelał, ale jeżeli dostrzeli, jeżeli będzie miał sytuację taką, że psy osaczą rannego dzika, psy osaczą jednego dzika, nie ma możliwości strzelenia takiego dzika, znaczy jakby odciągnięcia psów, no to nasze prawo zabrania skuwania, ale są sytuacje takie, w których ten podkładacz może
a nawet powinien użyć broni, powinien tego dzika w miocie strzelić, tak? Pomijam fakt jeleni, to do jeleni nie wolno strzelać w miocie. Ale rannego dzika, osaczonego, sytuacje są różne, podkładacze mają wiedzę dużo większą niż ja, bo oni tam w tym miocie są, tak? My stoimy na linii, a oni pracują w miocie. Więc powiem Wam, że to jest naprawdę, nie można wszystkich włożyć do jednego worka i powiedzieć, że wszyscy podkładacze to tylko idą do miotu i strzelają. No nie, tak to nie działa. Więc, ale z drugiej strony, czy jak podkładacze powinni się zachować, to napiszcie sami w komentarzu pod filmem, sam jestem ciekawy. Dobra, koniec tego wywodu naszego. Wracamy do góry. Auto z 1,5 km albo z 2 nawet. Schodziliśmy w dół, było miło i przyjemnie, teraz trzeba się drapać do góry i będziemy patrzeć, czy po naszych śladach coś przeszło. Sam jestem ciekawy. Jak coś rzeczywiście będą świeże tropy, to Wam pokażemy. Na razie tutaj nie widzę nic. Kompletnie żadnego ruchu zwierza. Zero. Nic. A dziki tu powinny iść. No i co? Wróciliśmy do samochodu. Żadnego tropu, żadnego śladu na dystansie. Myślę, że po 2 km. Schodziliśmy w dół. Nie było przejść. Polowaliśmy. Minęły 2 godziny. Wracamy do góry. Nie ma dalej przejść. Albo zwierzyna została w dole i nie chce się drapać do góry, albo wybraliśmy zły odcinek drogi. U kolegów cisza. Nie strzelali. Chyba był jeden strzał, ale daleko. Nie wiem. Nie jestem pewny w 100%, ale to było daleko. Coś tam słyszeliśmy, albo Łukasz na początku, albo gdzieś u sąsiadów, nie wiem. Doszliśmy do auta. Z czystej ciekawości przejedziemy wyżej, zobaczyć, czy tam są też jakiekolwiek przejścia. No bo chcemy jutro rano też przyjść i chcemy jutro rano też coś nagrać. No ale no co, to dzisiaj nie udało się nawet nie nagrać. Dzisiaj nie widzieliśmy żywego ducha. Ale tak jak bywa na polowaniu, to nie jest tak, że za każdym razem wychodzimy i strzelamy. Nie ma takiej możliwości. No dobra, siadamy do samochodu. Przejedziemy dalej. Zobaczymy, może coś dalej uda się zobaczyć. No i co? No i co? No Ostatnio my po cielaku, a teraz? Oliwa sprawiedliwa. No. Nie? Bardzo Trafione. ładnie. To co? Będziemy tutaj. Stań tutaj kolego z tej strony. Ciężko mi się schylać. Kontuzja. Ostatni kres. Zbyszka nie ma kto zagrać. No i co? Kolego, pogratuluję Ci z nowego noża, którego żeśmy dostali. Znaczy ja dostałem od kolegi Damiana. Bardzo dziękuję. Bardzo ładny. Takiego typu. Kurczę, nietypowy. Zaraz się przetestuje. Z dedykacją dla mnie. Także ja bardzo, Damian, dziękuję za Twoją pracę. Na pewno ją docenię. No i co, kolego Łukaszu? Na tym pięknym nożu gratuluję cielaka. Dziękuję. I co? I dasz bór. Dasz bór. Patrz na dziki. Tak, akurat. Ja już kurde, także z dedykacją mam. Kurde. Pokaż ładnie. Pokrowiec mam. Ile? Bardzo dziękuję. O, ostry. Trzeba będzie symboliczną złotówkę zapłacić. Tak, bo przyjaźń. Ty do płacenia to jesteś ciężki, powiem Ci. No i co? Jak trzeba, to płacę. No i co? No i co tam, Kamil? No jaki jest plan? No i żeśmy zakończyli polowanie. A co u nas? No. Śnieg, zaspy i kompletne zero. Nic nie było. A u Mariuszu, u Ciebie coś było? Tak, u mnie lisek był, no i żeśmy chodzili tutaj wysoko po wredzie, chodziliśmy, no i żeśmy nie spotkali, więc żeśmy stwierdzili, że schodzimy w dół. Jak one nie chcą przyjść do nas, to my zejdziemy do nich. No i żeśmy zeszli tutaj tak 300 metrów na dół i faktycznie były, nie? Ale taka pogoda, że nas zauważyły pierwsze
i po jabłkach. No widzisz, Łukasz ubrany odpowiednio, O, ja się ubrałem odpowiednio. Tak, tylko nie... Sypie pięknie, sypie Ty mnie pięknie. na jesiennie się ubrałeś. A ja nie wiedziałem, że aż tak napadało. Daj żyć. No i co, plan jest taki, że co, my A powiedz mi, jak tam, my jesteśmy tam na połowie góry, co nie? Tak. A jak tam na szczycie? Byłem. I co? Byłem, pojechałem specjalnie zobaczyć, czy są w ogóle przejścia. Przejścia były na szczycie, ale śniegu Jak było... Michał wysiadł, to już go nie widać było. Nie, tyle było śniegu, że zderzakiem pchaliśmy już na szczycie. Więc dojechaliśmy tylko do końca, koło obrazu zawróciliśmy i... No i co, no i przyjechaliśmy Łukaszowi pomóc, no bo... Łukasz, a co z cielakiem zabierasz? Biorę na użytek. Pięknie. No i co? No i co, Kamil, te góry są i tutaj już polować chyba już nie będziemy. Nie, bo to ostatnie ciele z planu. No. Tylko A po byki drugie zostały. ma sypać, to za 3 dni to my tutaj nie wiedziemy. Łukasz ma dobry wóz. No właśnie. Radziecki. Patrzymy cały czas, bo te dziki potrafią sobie iść sobie jeszcze o godzinie 9, po 9. Tak. Także jeszcze patrzymy. Nie wiem, ja po południu atakuję na drugi obwód. Idę... Polny. Polny, tak. Idę, bo tam jeszcze cielaki zostały byki, dziki oczywiście. No i co? I tam będą jeszcze byki Daniela zostały. O, No. o właśnie. No właśnie. Zapomniałem. A ty, Łukasz, co jaki plan masz na popołudnie? Z tobą iść. Dzisiaj jest dzień babci, jak się nie mylę. No właśnie, ale to babcia pije? Prowadzi. Prowadzi, ale to co, Dziadek pije. jedziesz na imprezę? Zobaczymy. No właśnie. Ale z tej okazji powinniśmy złożyć wszystkim dziadkom i babciom życzenia, nie? Oczywiście. Dokładnie. Babciom i dziadkom życzymy wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia. Zdrowia. Ja już nie mam ani babci, ani dziadka, ale moi rodzice są dziadkami. Babcia, ja syna babci i dziadka. No właśnie, no, moi rodzice są dziadkami, No właśnie, także dziadkami. i też się również, więc może wszystkiego najlepszego, wszystkim dziadkom, babciom, tym po Szczelbie i tym nie po Szczelbie. Dokładnie. Bardzo ładnie to ująłeś. Już latają. Patrz, jeszcze dobrze nie minęło, jeszcze tutaj dobrze kurz nie opadł, a kruki już przylatują. To co, będziemy kończyć? To ty idziesz na ten dzień babci, czy idziemy na polowanie? No, dzwonimy się. Z babcią O. pójdzie na polowanie. Czyli chyba cię namówiłem. No. Ja mam zlokalizowane potężną chmarę jeleni, cię informuję. A, Więc czyli zdjęcia mogą być piękne. tak, może się uda, ale to nie byki są. Tam możemy po cielątku jeszcze pójść. Bo trzeba zrobić zapasy, słuchajcie, koniec sezonu, więc Łukasz wziął, Mariusz wziął, ja wziąłem, ale jeszcze miejsce mamy, nie? Oj, matko bosko, znajdzie się. Znajdzie się, no. Na takie piękne, smaczne, zdrowe mięso na pewno znajdzie się mnie. No to co, mówimy daszbur? I dziękujemy jeszcze raz za nóż. To Mariusz dziękuję. No. Ja również dziękuję, bo ja również od Damiana dostałem i nawet mój Staszek dostał. Co ty mówisz? Naprawdę. Staszek z tym nożem śpi. Ale słuchaj, jak to nóż uważam za wspólny. Bo nieraz tak bywa, że kto ma nóż? Tak, to ma ostry nóż. No, kto ma ostry nóż. I pamiętaj, żebyś nie zgubił, bo ty lubisz gubić. Nie, będę nosił na sercu. Do zobaczenia, daszbur w następnym odcinku. Dashboard.